Zenuś, koncerty naptalał, a tata mu nie wierzył, nie chciał dać samochodu. Zenek! Syna, masz Zenek? Zenek ma syna. Prawdziwa historia. Cześć, witajcie moi drodzy, witam was w kolejnym tutorialu. Miałem drobną przerwę spowodowaną wakacjami, także musiałem troszkę naładować bateryjki i wracamy do pracy. W związku z tym, że już macie podstawy bębnów, konfigurację, liznęliśmy MIDI, prezentacja studia nadal czeka, ponieważ jeszcze muszę zgromadzić trochę sprzętu i to odpowiednio skonfigurować, więc dzisiaj chciałbym wam pokazać kreatywne narzędzia w Abletonie, kreatywne instrumenty czy techniki, które pomogą wam wpaść na nowe pomysły, może się zainspirować w pewien sposób, może ruszyć z kawałkiem, jeżeli na przykład zrobiliście pętlę perkusyjną i nie wiecie co zrobić dalej. Mam parę narzędzi, które są oczywiście darmowe, łatwe do użycia, proste i mam nadzieję, że wam się przydadzą. Chodźmy do komputera i zapraszam. Przygotowałem dla was parę różnych patentów i narzędzi, żeby wzbogacić waszą kreatywność. I przejdziemy przez obróbkę sampli, syntezator granularny, labs, czyli wtyczkę z brzmieniami orkiestrowymi, Simpler i Arpeggio, Schwarzonator i efekty na samplu. Mam tutaj przygotowany sample Rejony Azji. Przez warpowanie stworzyłem sobie pętlę, która brzmi tak. Użyłem warp markerów, czyli tych żółtych trójkącików, które dodaję przez dwukrotne kliknięcie i przesuwanie sampla w lewo, w prawo. Więc stworzyła mi się taka fajna pętla. I teraz zobaczcie, co się stanie, jak dodam bicik perkusyjny. Już nam się robi atmosfera klubowa. Drugą sprawą jest transpozycja tego sampla. Transpozycja jest w naszym przeborniku, czyli klikam 2 razy sample, ustawiłem na minus 12 stopni. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że obniżyłem sampla o oktawę. Kolejnym eksperymentem, który zrobiłem z tym samplem, jest odwrócenie. Znów, jeżeli klikniemy w nasz przybornik, mamy ref, czyli ten sample nam się odwróci. Zobaczcie, jak on gra. Dodam do niego dwa efekty, reverb i delay, które mam na wysyłkach. Na delay i na reverb. I to już jest fajny zabieg, niekoniecznie może do muzyki klubowej, ale ambientowej czy czegoś w ten deseń. Kolejnym elementem, który możemy zrobić z tym samplem, akurat wyciąłem sobie inny fragment. Wejdziecie w warp menu podsek, macie podzielić na 2 i razy 2. I w tym momencie wam dwukrotnie rozszerza albo zawęża czy skraca tego sampla. Rozszerzę go na max. I zobaczcie, że już pojawiają się fajne właśnie teksturki, zeskizowane troszkę i do tego dodam trochę efektów. Zawsze się zastanawiałem, skąd ludzie biorą takie elementy, które na przykład spotykałem u DJ-a Koca albo u Steaminga i właśnie to jest jedna z tych technik. Teraz lecimy dalej, mam kolejny sample wycięty z oryginału, który brzmi tak. Teraz jak zwrócicie uwagę, mam postawione w tym samplu 6 warp markerów, warp mode zaznaczony na beats, transient loop mode na off. Mam wybraną tą strzałkę w prawo. Co mi to daje? Daje mi to, że zobaczcie, jak będę transient envelope regulował od 0 do 100, jak ten sample będzie się skracał. Te momenty, gdzie warp marker jest postawiony, będą wybrzmiewać w inny sposób. I zobaczcie, dodałem teraz 3 warp markery.
Dodaję beat. Co do edycji sampli, to wszystko lecimy do kolejnego narzędzia. Granulator jest to darmowy syntezator granularny, którego możecie pobrać ze strony Abletona. Na czym to polega? Syntezator granularny bierze sampla, jego mikroelement, zapętla go. Zobaczcie, co się stanie, jeżeli wrzucę do niego afrykański wokal. Narzędzie jest darmowe, możecie sobie tymi prostymi pokrętłami Grain, File, Position i Spray naprawdę zrobić świetne efekty. No i oczywiście dodając reverb, ping-pong delay, może jakiś flanger albo autopen, żeby Wam troszkę to zaczęło chodzić lewo-prawo, też zrobicie sobie świetny efekt. Lecimy dalej. Dalej chciałbym Wam powiedzieć o wtyczce Labs od Spitfire Audio. Jest to darmowa wtyczka od firmy, która specjalizuje się w bibliotekach dla ludzi, którzy robią muzykę do filmów. Czemu chciałem Wam ją pokazać? Dlatego, że naprawdę za darmo możecie dostać świetne banki. Czy to skrzypiec, czy to fortepianu, czy to świetne pady. Sam używam padów z tej wtyczki i są naprawdę genialne. Jeżeli nawet robicie jakieś takie minimalistyczne, elektroniczne rzeczy, bardzo syntetyczne, to zobaczycie, jak dodacie do tego troszkę warstwy orkiestrowej, jak Wam się cały kawałek zmieni, także bardzo Wam to polecam. Simpler i arpeggio. Wrzucę do tego ten wokal afrykański, który już użyłem wcześniej i mogę sobie nim zagrać jak instrumentem. Jeżeli dodam tego arpeggio, ale na przykład jeżeli do tego samego simplera wrzucę sample z nagraną, zgniataną puszką od Coca-Coli, co nam wtedy powstaje? I w tym momencie nie chciałbym pracować w Classic Mode simplera, tylko użyć slice, czyli podzieli nam ten sample na małe kawałeczki. Arpeggio nam skacze po tych slice'ach. Jeżeli byśmy to wyłączyli, to znów będziemy mieli jedną nutę, a tak to mamy ich kilka. Naprawdę tworzą się fajne rytmy, fajnie można tym wypełnić perkusję. Kolejnym instrumentem, który mam dla Was, jest Schwarzonator. Schwarzonator to jest generator akordów. Zrobił go Henrik Schwarz, utalentowany muzyk, świetna postać na scenie elektronicznej, super producent. W określonych skalach możecie po kolei z jednej nuty zrobić akord, możecie te skale edytować, dodawać własne, tak naprawdę co sobie chcecie i jest to też darmowe. Wezmę sobie ten beat house'owy, który mieliśmy wcześniej. I już mamy jakiś zalążek kawałeczka. Można by było to dalej rozbudowywać. Lecimy dalej. Ostatnim elementem jest tak naprawdę rzecz bazowa, którą chciałbym, żebyście, albo żeby każdy, kto zaczyna przygodę z Abletonem, zrobił, czyli żeby przeszedł przez efekty wszystkie z listy abletonowej i żeby po prostu wiedział, jak działają. Sample właśnie oddychający. Sorowy gra bardzo sztywno i zobaczcie, co się stanie, jak będę dodawał po kolei reverb, czyli pogłos, echo i autopen, czyli narzędzie, które odpowiada nam za panoramę lewo-prawo. Jak widzicie, zrobiło nam się przestrzenniej,
ten sample zaczął się ruszać, dodatkowo dodaliśmy ruch również przez lewo i prawo, przez AutoPen. To by było na tyle z moich takich super kreatywnych narzędzi na szybko. Mam nadzieję, że Wam się to przyda w Waszej pracy. Oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków, do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka na moje social media. Jeżeli jesteście w Berlinie, to zapraszam serdecznie na moje Airbnb w studiu i do następnego odcinka. Cześć!